Szanowni Państwo, witam na prezentacji wirtualnego pawilonu Czarne Dziury. Jest to wystawa online zorganizowana w ramach projektu The Wrong Biennale. Jest to międzynarodowy projekt, w którym Centrum Sztuki Współczesnej bierze udział po raz pierwszy. I tematem naszego wirtualnego pawilonu są czarne dziury. Nazywam się Radosław Usiński, jestem kuratorem tej wystawy. Koordynatorem jest Paweł Falkowski, któremu dziękuję za wielką pomoc i wsparcie techniczne całego projektu. Są tutaj ze mną nasi eksperci, profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Andrzej Strobel, astronom, i profesor Krzysztof Awliszewski, Dzień dobry. filozof, socjolog. A znajdujemy się we wnętrzach Centrum Nowoczesności i Młyny Wiedzy. Jest tutaj fantastyczna, edukacyjna instalacja, właśnie poświęcona kosmosowi, jego zagadkom. Jest to taka pierwsza współpraca naszych instytucji, Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Nowoczesności i Młyn Wiedzy. Za chwilę też oczywiście wspomnę o artystach, autorach prac. W ramach naszego wirtualnego pawilonu prezentujemy pracę kilkunastu artystów z 7 państw i 3 kontynentów. Ale zanim przedstawię wszystkich artystów biorących udział w tym projekcie, chciałbym, żebyśmy krótko porozmawiali w ogóle o tym zjawisku, jakim są czarne dziury. Profesorze, czym są czarne dziury? Jak można je badać? Od kiedy je się bada? Dobrze. No więc czarne dziury należą niewątpliwie do najbardziej ekscytujących obiektów we wszechświecie. Czysto z takiego definicyjnego punktu widzenia czarna dziura to jest pewien obszar w czasoprzestrzeni obdarzona tak wielką grawitacją, że nic z tej przestrzeni, z tego obszaru nie jest w stanie się wydostać, nie jest w stanie uciec. Ani żadna cząstka, ani nawet promieniowanie elektromagnetyczne. Także czarne dziury stanowią, dokładnie jak nazwa wskazuje, miejsca czarne we wszechświecie. Ta historia tego zjawiska, czy tego typu obiektów nie jest wcale taka krótka, bo pierwsze rozważania na temat możliwości istnienia we wszechświecie obiektów, które mają ogromną grawitację, nie wypuszczają żadnych cząstek ze swojej powierzchni, to już jest XVIII wiek, a więc świeżo po odkryciach Newtona dotyczących grawitacji. I w czasie, kiedy grawitacja była jednym z największych i najbardziej popularnych problemów w rozważaniach astronomicznych, to był mechanizm działania całego wszechświata jako podstawowej. John Michell i Pierre-Simon Laplace rozważali takie obiekty. Cały problem, żeby znaleźć obiekt albo żeby obiekt miał tak ogromną grawitację, można uzyskać wtedy, kiedy określoną masę się zapakuje do niesłychanie małej przestrzeni. Im mniejszej przestrzeni, tym jest silniejsza grawitacja. No i w tamtych czasach nie znano mechanizmów pakowania materii do tak małych przestrzeni, więc rozważania były czysto hipotetyczne, że takie obiekty mogą istnieć. Rozwiązanie tego problemu nastąpiło dopiero w XX wieku, na pograniczu XX i XXI wieku właściwie. Najpierw początkowo, trochę wcześniej, zwrócono uwagę na takie obiekty charakterystyczne wśród gwiazd, jak białe karły. Białe karły okazały się obiektami bardzo małymi, skupionymi o niezwykłej gęstości, zdegenerowanej już materii. No i wytłumaczono istnienie białych karłów jako końcowy etap życia gwiazdy, właściwie takie ciało gwiazdowe pośmiertne, które istnieje. No i rozwijała się teoria ewolucji gwiazdowej i ta teoria przewidywała, że jeżeli gwiazdy o określonej masie, no już takie jak masa Słońca, albo trochę większe, przeżywają swoją ewolucję i dochodzą do stanu końcowego, ten stanem końcowym jest wybuch, ogromny wybuch nowej albo supernowej. W trakcie tego wybuchu gwiazda dzieli się jakby na 2 obszary. Zewnętrzny obszar jest wyrzucany na zewnątrz, a ten impuls skierowany do wewnątrz trasuje i kompresuje materię. No, kiedy to jest możliwe? Kiedy wybuch następuje? I kiedy ta kompresja jest możliwa? Wtedy, kiedy wyczerpią się źródła energii jądrowej w centrum. One są w centrum gwiazdy. Ta energia jądrowa produkowana wywołuje ciśnienie, które podtrzymuje napór zewnętrzny grawitacyjny masy. Kiedy wyczerpie się to paliwo,
to nie ma żadnej możliwości, żeby przeciwdziałać naciskowi grawitacyjnemu i kolapsowi. No więc taka materia w jądrze kolapsuje. Co się dzieje z materią? Ona się degeneruje. Z normalnej materii, którą sobie wyobrażamy jako złożoną z atomów, bardzo elastyczną, gdzie mamy jądro atomowe i całe chmury elektronów wokół, to możemy sobie wyobrazić, że taka materia z takich elementów złożona daje się kompresować i ona ma pewną ściśliwość oczywiście i także odpowiada, znaczy można ją sprężać i ona się rozpręża. Ale w momencie, kiedy materia zostanie zgnieciona tak silnie, że ta struktura zostaje rozbita i pozostaje tylko mieszanina jąder atomowych z elektronami jako jeden gaz, to mamy tak zwany gaz elektronowy. To jest gaz zdegenerowany, ale ten gaz też potrafi wytworzyć odpowiednie ciśnienie, także ten korpus gwiazdowy, który pozostaje, zapadnie się do pewnej wielkości, powiedzmy 10-krotnie mniejszej, średnio biorąc, niż gwiazda wyjściowa, ale się zatrzyma, to ciśnienie gazu zatrzyma. Powstaje pytanie, co będzie, jeśli masa gwiazdy biorącej udział w tym końcowym etapie, czyli w czasie wybuchu, będzie większa, czyli nacisk będzie większy. I o dziwo w 1967 roku znaleziono takie wytłumaczenie dla gwiazd neutronowych, pulsarów. To są gwiazdy 10-krotnie mniejsze niż te gwiazdy białe karły, czyli upakowane jeszcze gęściej. No i wyjaśniono ich strukturę w ten sposób, że przyjęto, że tam jest gaz zdegenerowany, ale który z czego powstał? Już nie tylko z rozbicia atomów, ale z rozbicia jąder atomowych. Tam są protony, neutrony, no i mamy elektrony na zewnątrz, a wszystko się miesza. Protony i elektrony, no, czy te elementy, neutrony, protony i elektrony łączą się w neutrony i mamy gaz neutronowy. I to znowu ma właściwość taką, że przy pewnym sprężeniu on wywoła odpór, nacisk i powstrzyma grawitację. Ale to już będzie na dużo mniejszym obszarze. Czyli mamy dwa zjawiska, białe karły i gwiazdy neutronowe, które są stabilnymi obiektami, trwają bardzo długo w takim stanie, ale one podtrzymują nacisk. Powstaje pytanie, z punktu widzenia rozważań ewolucji gwiazd, a co będzie, jeśli masa, która bierze udział w tym rozwoju gwiazdy, będzie 10-krotnie większa niż masa Słońca, to wtedy taka masa wywoła tak ogromny nacisk, że miniemy pierwszy stopień degeneracji, drugi stopień degeneracji i fizyka nie zna mechanizmów zatrzymania takiej grawitacji. Wobec tego otrzymujemy czarną dziurę. Z punktu widzenia ewolucji gwiazdowej to będzie czarna dziura gwiazdowa. Mechanizm powstania jest jakby prosty. Teraz trzeba go sprawdzić w praktyce. Jak sprawdzić? Oczywiście czarna dziura sama w sobie to jest obiekt, przede wszystkim bardzo mały. No, taka czarna dziura, która miałaby masę jednej masy Słońca, to ma rozmiar 3 kilometrów. To jest bardzo mało jak na gwiazdy. Ale coś takiego jest prawie niewidoczne, jeśli chodzi o rozmiary przestrzeni. I dalej nie promieniuje, bo wszystko pochłania. Złożona jest z tego centrum grawitującej masy, skupiającej się masy w sposób bezgraniczny taki i otoczona jest powierzchnią, tak zwanym horyzontem zdarzeń. Horyzont zdarzeń ma właśnie ten rozmiar 3 kilometrów, bo osobliwość w środku nie ma już wymiaru żadnego. Ten horyzont zdarzeń działa jak taka powłoka, działa tak jak powierzchnia czarnej dziury. Dlatego, że przeniknięcie tego horyzontu zdarzeń to jest droga bez powrotu. Wszystko, co wchodzi do tego horyzontu zdarzeń, przenika ten horyzont zdarzeń, znika do obserwatorów zewnętrznych. Nic i sama czarna dziura w swoich nowym kształcie, kształt będzie miała niezmienny, ale będzie miała być może większy rozmiar i większą masę, ale nie pokaże nic. Nie pozwoli odczytać nic o obiekcie, który tam wniknął. No więc to jest ten dramat przenikania wewnątrz czarnej dziury. Z tym, że czarne dziury da się obserwować. Nie bezpośrednio czarne dziury, ale zjawiska, które jej towarzyszą. Przede wszystkim czarna dziura ma ogromną grawitację. Więc jeżeli w pobliżu jej, albo ona się znajdzie w układzie podwójnym gwiazd, to jakie efekty wywoła? Przede wszystkim wywoła ogromnie szybkie krążenie obiektów wokół wspólnego środka masy, albo wokół siebie, można tak powiedzieć. Z tym, że jeden z tych obiektów będzie niewidoczny, to jest czarna dziura, a drugi będzie krążył bardzo szybko.
z tego krążenia tego drugiego można odczytać, jaka jest masa tego niewidocznego. Jeśli masa będzie duża, no to wtedy to nie może być ani biały karzeł, ani gwiazda neutronowa, to wtedy wskazuje, że jest czarną dziurą. Ale jest drugie zjawisko, znacznie powszechnie wykorzystywane. Jeżeli jest jakaś gwiazda w pobliżu czarnej dziury, to ta gwiazda jest rozrywana, jeśli jest blisko. Czarna dziura nie jest tak niebezpieczna jak w wielu fantastycznych opowiadaniach, bo na to, żeby coś zostało rozerwane, musi się znaleźć niezwykle blisko czarnej dziury. Z daleka nic nie będzie wykrywane. No ale jeżeli będzie rozrywać gwiazdę, to materia z tej gwiazdy będzie wpadała na czarną dziurę. Co się wtedy dzieje? Ona nie musi wpadać do samej czarnej dziury. Ona może być zatrzymywana i zderzać się z taką otoczką materialną, która krąży wokół czarnej dziury, bo tam całe pole grawitacyjne jest zakręcone w pętle i ta materia krążąc rozgrzewa się do ogromnej temperatury i promieniuje. A materia z gwiazdy sąsiedniej wpadając uderza w to i też się rozgrzewa, więc są rozbłyski promieniowania X. Jeżeli mamy gdzieś w przestrzeni rozbłyski promieniowania X, bardzo krótkofalowego, no to jest wskazówka, że może być czarna dziura, bo tam jej to pierścieniowe otoczenie, ten tak zwany dysk akrecyjny, jest atakowany wpływającą materią. To jest wszystko charakterystyczne dla gwiazdowych czarnych dziur. Czyli gwiazdowa czarna dziura dałaby się wykrywać w sposób taki. No dobrze, jeżeli jest w układzie, a jeżeli jest sama, pojedyncza, takich chyba jest najwięcej, no to pozostaje jeszcze narzędzie soczewkowanie grawitacyjne. Czyli patrzeć, jak ona wpływa na dalsze obiekty, które za nią leżą, soczewkując grawitacyjnie te obrazy tych obiektów. I charakterystyczny sposób soczewkowania pozwala określić rozmiar czarnej dziury, albo jej masę raczej, i odległości, gdzie ona się znajduje. I to jest droga, niewiele jeszcze przyniosła efektów, ale na to liczymy, że to jest taki mechanizm działania. Poza gwiazdowymi, jak to dokończyć już, bo pytanie jest najszerzej mówiące, no to jeszcze rozważamy czarne dziury supermasywne, masywne, supermasywne, są właściwie 4 kategorie takie, 4 typy. Poza gwiazdowymi rozważa się miniaturowe, wymyślił to Hawking, Stephen Hawking, astrofizyk i teoretyk brytyjski, który stwierdził, że w czasie powstawania ewolucji wszechświata na samym początku mogą istnieć takie warunki, tak gorące, takie duże temperatury i takie gęstości, które były w stanie sprasować do postaci czarnych dziur nawet masy równe masą asteroidów, a takie mikromasy. Tylko one potem wyparowały bardzo szybko. A supermasywne czarne dziury to jest wielka zagadka, ale co ciekawe, supermasywne czarne dziury tworzą ciągle zagadkę swojego powstania, ale te obserwujemy najwyraźniej, bo one są w centrach galaktyk. I są hipotezy dotyczące ich powstania. Jak? No być może materia, z której galaktyka powstawała w centrum tego poru, była w tak ogromnej ilości, że nie była w stanie stworzyć pojedynczych gwiazd, albo stworzyła pojedyncze gwiazdy, one były tak gęsto upakowane, że nastąpiło zlanie tych gwiazd, taki merging. Albo powstały czarne dziury w wielkiej ilości i te się zlały ze sobą. Są różne upuszczenia, jak mogły powstać wielkomasywne. Ale wielkomasywną znaleziono właśnie w galaktyce M87. Pierwsze zdjęcie w 2017 roku autentycznie zrobione czarnej dziury, tak jak ona powinna wyglądać. Korzenie gwiazdowe. A pierwszą gwiazdową sugestię to jest w Cygnusie, w łabędziu, tak, źródło promieniowania X, gdzie wszystko wskazuje nie bezpośrednio, a pośrednio, że mamy do czynienia z układem podwójnym. Jedna to jest duża gwiazda rozdęta, która traci materię, a druga upakowana, nie widać jej, ale wchłania materię i promieniuje X. Więc no powiedzmy kilkadziesiąt, 90% więcej nawet pewności, że mamy czarną dziurę gwiazdową. Tak wygląda. Dziękuję za to wyjaśnienie. To był punkt widzenia astronoma. Teraz chciałbym oddać głos Nie teoretyka. filozofowi, socjologowi, kulturoznawcy.
profesorowi Krzysztofowi Albrechtowskiemu. Tutaj profesor wspomniał o zdjęciu czarnej dziury, więc jak jest z tymi przedstawieniami estetycznymi czarnych dziur w kulturze, a zwłaszcza w popkulturze? Mhm. Jak ta koncepcja, w ogóle idea czarnych dziur pobudzała, no, zarówno badaczy, filozofów, jak i też artystów? Te zdjęcia są pewnie niezwykle ważne, bo one odpowiadają na kilka naszych potrzeb takich estetycznych. Gdybyśmy mieli tak szerzej spojrzeć na to, jakby dlaczego czarne dziury nas fascynują, bo to jest tak naprawdę interesujące tutaj z perspektywy takiej kulturoznawczej, jak sobie o nich opowiadamy i dlaczego sobie o nich opowiadamy, albo dlaczego wciągamy je do naszych opowieści, to można parę takich ciekawych zestawień zrobić. Jedno zestawienie jest jakby oczywiste. Obiekty astronomiczne zawsze były częścią opowieści, które ludzie sobie opowiadali od najdawniejszych czasów, ale Słońce czy Księżyc, które jako pierwsze się oczywiście w tych opowieściach pojawiały, one zawsze są odległe. Czasami tylko się przybliżają, ale to w bardzo szczególnych warunkach. Natomiast z czarnymi dziurami okazuje się, że one opisane przez naukę jako konstrukt teoretyczny tak naprawdę na początku, okazały się tak niezwykle fascynujące, że zaczęto na początku w science fiction, tak? Właściwie wyłącznie w science fiction, w jakichś tam wersjach, opowiadać sobie o czarnych dziurach, ale co jest charakterystyczne, zawsze próbowano je w jakiś sposób wciągnąć do naszego zwyczajnego życia. To znaczy, astronomia opisuje jako obiekty niezwykle odległe, tak? Które jakby z trudem są obserwowane, natomiast opowieści popkulturowe, literatura, tak? Opowiadania, powieści, filmy, seriale czy komiksy, one aranżowały sytuacje, w których ktoś gdzieś doświadczał z bliska czarnych dziur. I teraz ciekawe jest to, że te opisy naukowe czarnych dziur na tyle zainspirowały wyobraźnię różnych twórców i twórczyń, że różne elementy są wyciągane. I to nawet jak przyjrzymy się historii kultury popularnej gdzieś tam od lat 60. do dzisiaj, to okazuje się, że są nawet pewne takie dominujące elementy estetyczne, które da się przypisać, chociaż to są cały czas niby te same obiekty, bo bardzo wyraźnie, jak przyjrzymy się czy serialom takim jak Star Trek, czy literaturze z lat 60., 70., to tam najbardziej fascynujące estetycznie są poruszające pewnie te wyobrażenia, ale to są tylko wyobrażenia, jak to może wyglądać. Natomiast okazuje się, że na potrzeby powieści najbardziej fascynujące jest to, że czarne dziury mogą wpływać na przepływ czasu. No i pojawiają się pomysły, że a może za pomocą czarnych dziur można podróżować w czasie, jak właśnie w Star Treku w jednym z epizodów z 1967 roku. Czy pojawiają się pomysły, że może można wykorzystać tą niezwykłą niezwykłe właściwości energetyczne czarnych dziur do tego, żeby za ich pomocą podróżować po wszechświecie. To zresztą później też jest rozwinięte w formie pomysłu, że czarne dziury mogą być albo przejściami do innych części wszechświata, czy innych wszechświatów, czy gdzieś koło nich mogą być jakieś przejścia. I to się pojawia w literaturze. Natomiast bardzo wyraźnie te wątki schodzą trochę na plan dalszy w momencie, kiedy pojawia się możliwość uzmysłowienia czy wydobycia na plan pierwszy innych wartości estetycznych, już niekoniecznie tej fascynacji związanej z czasem, z tą masywnością, z energią, tylko można sięgnąć do takich klasycznych wartości jak wzniosłość czy piękno. To znaczy da się na wielkim ekranie kinowym pokazać urzekające obrazy, jak to, co pan profesor opowiadał, na przykład to, jak czarna dziura niszczy gwiazdę, która jest obok, albo jak można wlatywać w czarną dziurę, to oczywiście tutaj myślę o kilku filmach, w tym o najgłośniejszym chyba w ostatnich latach Interstellarze Christophera Nolana z 2014 roku, gdzie jakby wszystko to się dzieje. No, dałoby się pewnie znaleźć też dużo pomniejszych filmów, znaczy mniej znanych, w których próbuje się wykorzystać właśnie te dwa aspekty, to znaczy to, że to piękno tych zjawisk astronomicznych, ale też to poczucie wzniosłości, znaczy to wrażenie, że kiedy siedzimy i oglądamy to na ekranie kinowym, najlepiej takim gigantycznym, z wielkimi głośnikami, z wielkim dźwiękiem, który do nas dociera, mamy to poczucie takiego totalnego przytłoczenia, że to wszystko jest tak niebywale ogromne, a jednocześnie się dzieje.
Ale też na pewno warto zwrócić uwagę na jeszcze inną fascynację związaną z czarnymi dziurami, a mianowicie na em, fascynację związaną z tym, że czarne dziury są naturalnym, najgroźniejszym obiektem, jaki znamy chyba. I tutaj fascynacje, które idą w kierunku horroru i aspektów związanych z doświadczeniem grozy, czy pomieszaniem tego właśnie tej wzniosłości, grozy. I tu oprócz oczywiście tego zagrożenia, które też w tych opowieściach jest wykorzystywane, związanego z bliskością, tak, że na przykład Ziemia jest blisko czarnej dziury z jakiegoś powodu i grozi jej wchłonięcie i śmierć wszystkich i tak dalej, to też łączenie tego z tymi wątkami przechodzenia. W 1997, o ile dobrze pamiętam, pojawił się horror science fiction Horyzont zdarzeń. I nazwa oczywiście też sięga do fizyki, ale to była też nazwa statku kosmicznego, który został zbudowany i tam znika. I z opowieści się dowiadujemy, że on wleciał do czarnej dziury, pojawia się po jakimś czasie i Ziemia wysyła ekipę, która ma sprawdzić, co się tam stało. I okazuje się, że w zasadzie ten statek zanurkował w piekle i kawałek tego piekła przywiózł z powrotem, więc to też tego rodzaju fascynacje. I co ciekawe, one wracają na różne sposoby, bo w jednej z serii Doktora Who była druga seria z Davidem Tennantem. Radku, wspomóż mnie, jeżeli przekręcam nazwisko. Tam były 2 odcinki i tam się pojawia z kolei też wszystkie te elementy, to znaczy i to poczucie tej wielkości, tego piękna i zagrożenia. Jeden z tych odcinków nosił tytuł Niemożliwa planeta i opowiadał to jest wątek, który się też w innych filmach pojawia zresztą, o obiekcie, w tym przypadku planecie, która jakby wbrew prawom fizyki utrzymuje się w pewnej odległości od czarnej dziury i nie jest przez nią wessana. I w toku całej historii, jak się dowiadujemy, jakby to się nie dzieje, dlatego że mamy do czynienia z ingerencją jakiejś specyficznej siły. Tam jest dość niedwuznacznie zasugerowany, że to jest szatan tak naprawdę. Więc jakby przekrój tych różnych wartości estetycznych, które się pojawiają, czyli groza, poczucie zagrożenia, wzniosłość, piękno, ale też poczucie takiej dziwności, czy takiej czegoś niesamowitego, czegoś niezwykłego, to wszystko jakby pokazuje, że jakby taki potencjał wyobrażeniowy czy estetyczny czarnych dziur jest niezwykły po prostu. Dlatego one jakby wracają na różne sposoby. Ciekawe, co pan powiedział, jeśli mogę. Dlatego, że to jest niezwykle intrygujące, kiedy nastąpił taki proces. Nauka dostarczyła pewnego hasła, pewnej wizji. Kilku która haseł natychmiast jakby takich znalazła teoretycznych, tak, tak. oddźwięk w sztuce, kulturze, ale co najciekawsze, wróciła z tej sztuki do człowieka adresowana. Tak, tak, tak. A tego nie zrobiono na przykład z wnioskami wpływającymi z teorii Kopernika. Mhm. I to jest szokujące. Dlaczego? Wytłumaczenie można znaleźć psychologiczne. To jest niepokój. Dlaczego Kopernik dał pierwszy obraz kosmicznej Ziemi, z którego wynika niesamowite dla nas wyzwanie sami na małym obiekcie, zdani na siebie. Bardzo nielubiana sytuacja. Ale tutaj nauka w odbiciu nie wraca do człowieka, jest odpychana. Natomiast w tej fantazji Tutaj nawet wracam. najbardziej dramatyczne sytuacje są A przyjmowane. to też To jest psychologicznie. tak jest charakterystyczne, że taki element, który się powtarza, to jest to, że ta wielka energia i to wielkie zagrożenie zawsze zostaje okiełznane przez człowieka. Tak. Że albo jesteśmy w stanie Przeciwdziałać? wyzyskać jakąś energię czarnej dziury gdzieś tam w jakiś Tak. sposób, albo wyzyskać jako sposób komunikacji, tak, transportu. Jak się przegląda też w internecie shorty, takie króciutkie filmiki science fiction, które mają po kilka minut, to też jest fascynujące. One są różne, czasami są fajne, czasami są takie sobie, ale jak właśnie te elementy są wyzyskiwane i właśnie to próba wpisania zawsze tego zjawiska, które jest z definicji super odległe. Jakby nikt z nas się z nikim, z tym zjawiskiem jakby za życia nie spotka.
to ono jest w tych opowieściach zawsze gdzieś bardzo bliskie, łącznie z tym, że znalazłem taki filmik, gdzie pewien młody człowiek schodząc do kuchni odkrywa, że u niego w kuchni jest taka mikroczarna dziura i wciąga wszystko, łącznie z tym, że ktoś go tam odwiedza i też wciąga tego kogoś. Ale z drugiej strony jednak ten człowiek w tych opowiastkach panuje jakby nad sytuacją. W jakiś Stara się sposób tak, panować, tak, tak? tak, tak, Więc tak, on tak, nie jest tak. skazany na tak. absolutnie jednostronne działanie, tylko i wyłącznie To jest ciekawe, ale też można by się zastanawiać, czy przypadkiem jakby głębsze zmiany takie w naszych wyobrażeniach o świecie nie odbijają się w tym, jak te czarne dziury są ujmowane, bo jednak w tych opowieściach z lat 70., gdzie dominuje albo właśnie podróż w czasie, albo wykorzystanie takie energetyczne czarnej dziury, albo czarna dziura jest właśnie takim miejscem przejścia gdzie indziej. Tam jest taka nadzieja, że ostatecznie podbijemy przyrodę też na skalę kosmiczną. o tą nadzieję chodzi. Tak. A w latach późniejszych, takich już powiedzmy 80., 90., no i jeżeli to się współcześnie pojawia, mam wrażenie, że ten element znika albo jest znacznie słabszy, chociaż w filmie Nolana, który przywołałem, czyli w Interstellar, tam jest wprost jakby powiedziane, że ludzie są w stanie jakby taki podbój kosmosu przeprowadzić, chociaż dzieje się to w skali czasowej, która jest niewyobrażalna tam zupełnie, bo jakby z fabuły filmu wynika tyle, że bohaterowie przeżywają coś dla nich zbudował, czy jakieś takie tunele czasoprzestrzenne, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie, bo to w przyszłości jakby ingerencja. Więc tutaj też jest takie ciekawe przesunięcie, że tego strachu, grozy jest chyba teraz więcej, a wcześniej było więcej nadziei, ale to moje przypuszczenie, tylko ja Może to nauka wpłynęła, bo jest to się bardziej taka ostra, surowa, Może tak. fakty już nie pozwalają na czyste, Natomiast, swobodne, bo natomiast znalazłem też jedną ciekawostkę, tak a propos różnych fascynacji czarnymi dziurami. Próbuję znaleźć informacje o tym, gdzieś tam sobie zapisałem. Książka Gregorego Benforda z 2000 roku, nieprzetłumaczona na język polski, w której pojawiają się myślące czarne dziury. Jest jakiś taki wątek, że czarna dziura przemieszcza się przez wszechświat i na Ziemi zostaje odkryta, znaczy późno zauważona i wszyscy są zdziwieni, że ona jest jakby w innej odległości niż wydawałoby się, że być powinno. I no koniec końców okazuje się, że ona zbiera informacje z wszechświata, a odkrywając ludzkie życie, jest gotowa podzielić, znaczy chce zebrać wiadomości o ludziach i też się podzielić tym wiadomościami. Także to już zupełnie pełen odlot fantazji tutaj nastąpił, ale są też takie pomysły i to też jest ciekawe, jak to już ten pomysł zaczerpnięty z nauki pierwotnie chyba w miarę w takich ryzach naukowych próbowało się go stosować. Dryfuje sobie już gdzieś tam zupełnie wesoło i daleko bardzo od fizyki, od astronomii. Pamiętam, jak to pierwsze zdjęcie czarnej dziury zostało od razu tak spopularyzowane w internecie i na przykład zrobiło furorę w memach. Czarna dziura była przedstawiana jako oko Saurona z Władcy Pierścieni, co jest najlepszym przykładem połączenia tutaj naukowych inspiracji i folklorowych. A przypomnę, że oko Saurona też wchłaniało. Tego, kto w nie spojrzał, wchłaniało. Tak. Ale też ta czarna dziura uchwycona na fotografii była też na przykład pokazana jako oko kotka po prostu, czyli innego fenomenu internetowego, czyli coś z kolei bardziej oswojonego, właśnie sympatycznego. Proszę Państwa, my tutaj w naszym pawilonie przedstawiamy artystyczne interpretacje zjawiska czarnych dziur. Staraliśmy się wybrać te prace w taki sposób, żeby właśnie nie tylko ta perspektywa kosmiczna była tutaj wiodąca, ale też żeby właśnie potraktować to jako taki pretekst do różnych odczytań. Rzeczywiście artyści przedstawili czarne dziury i w kontekstach społecznych, i w kontekstach kulturowych, i genderowych, i jako klucz interpretacyjny na przykład do różnych takich współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeń, chociażby ekologicznych, ale także chociażby jako komentarz do sytuacji w Ukrainie,
do zagrożenia przemocą, wojną. Są też tutaj czarne dziury wykorzystane jako idea do prezentacji różnych nowych języków technologicznych chociażby. W jednej z prac pojawia się też czarna dziura w kontekście chociażby sztucznej inteligencji. A zatem, proszę Państwa, zachęcam do odwiedzin tego naszego wirtualnego pawilonu. Chcieliśmy też, żeby pojawiały się tam prace o charakterze głównie audiowizualnym, wykorzystujące różne też narzędzia, różne formy. I jak Państwo odwiedzą nasz wirtualny pawilon, to pojawią się nie tylko prace, ale też wypowiedzi samych artystów, którzy opowiadają o swoim procesie tworzenia tych prac, a także o tym, jak oni rozumieją ideę czarnych dziur. Więc staraliśmy się też, żeby ten nasz wirtualny pawilon miał taką funkcję edukacyjną. Pozostaje mi w takim razie odczytać teraz nazwiska artystów. Powtórzę, artyści reprezentują 3 kontynenty, 7 państw. Można tu mówić też nie tylko o artystach jako jednostkach, ale też o takich podmiotach artystycznych, duetach czy grupach. Zatem nasi artyści to Monika Adler, grupa czy duet Blanche de Widiot, Szabina Peter i Krzysztof Janos Bodnar. Iza Koczanowska, Piotr Krzymowski, tutaj prezentujemy pracę z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wiktoria Makowska, Karolina Maliszewska, Olena Matoszniuk, M. Ondman, Andre Perim, Michał Pietrzak, Karolina Płanik, Aras Pranksewicius, Katarzyna Teretyn, Anna Zatsarina i Maksym Zacarini. Proszę Państwa, to wszystko z naszej strony. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia wirtualnego pawilonu. Materiał nagrywaliśmy w przestrzeni Centrum Nowoczesności w Młynie Wiedzy w Toruniu. Dziękuję pani dyrektor tej instytucji Monice Wiśniewskiej za udostępnienie tego miejsca. Mamy nadzieję, że to nasza nie ostatnia taka partycypacja w międzynarodowym projekcie The Rome Biennale. Projekt odbywa się co 2 lata. Mamy nadzieję, że będzie nam dane wziąć udział także w kolejnych edycjach. A zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Profesor Andrzej Strobel i profesor Krzysztof Abiszewski. Dzięki. Dziękujemy.